więc temperatura tutaj poszła, to ten element już jest całkowicie cały do wyrzucenia. No i tu jak widać jakiś geniusz tak zamontował obudowę dolną tutaj od filtra układu hydraulicznego. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Tutaj sobie wisi przekładnia Vario ML260 z tego tutaj oto nieszczęśliwego trochę ciągnika. No, tak jak mówię, no niestety troszeczkę więcej roboty jest, ale to też będzie okazja do nagrania może troszeczkę więcej materiału, co przy ciągniku faktycznie było do zrobienia. Tą skrzynię sprawdziliśmy i w zasadzie można by tutaj z bardzo dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że przeciek czy ubytek ciśnienia właściwie, bo ubytek ciśnienia, tu przecieków jako takich nie było, natomiast spadek ciśnienia czy brak osiągnięcia maksymalnego ciśnienia to był raczej tutaj spowodowany w tym miejscu. Mamy tutaj wymontowane w zasadzie wszystkie pierścienie uszczelniające. Pewno, że one teraz są troszeczkę tutaj zdeformowane, no ale teraz jeżeli one są zbyt twarde się robią, to niestety to nie zostanie skutecznie uszczelnione i tutaj właśnie na obrotnicy no, ciśnienie jakby tutaj przechodziło z kanału do kanału, bo tak jak tutaj na przekładni widać, dwa kanały, no i jeżeli tutaj uszczelnienie troszeczkę będzie przepuszczało pomiędzy kanałami, no to niestety ciśnienia maksymalnego nigdy w tej przekładni się nie uzyska, a tak tutaj wyglądało. No i podczas testów, co jeździliśmy, to ciśnienie wynosiło w granicach 350 tam maksymalnie. Natomiast no, ponad 500 powinno spokojnie mieć. No, gdyby to miało tam 480, to byśmy nawet tego nie ruszali. Tutaj trochę przekładnie już obmyliśmy, no bo ona była dosyć tutaj mocno zasyfiona tym mułem, takim szlamem, który się no, niestety wyprodukował z tych elementów, które się w przekładni tam wycierały. No i tutaj zdjęliśmy tą dolną obudowę przekładni. Wymienimy zestaw pierścieni uszczelniających, tutaj wszystkich już, no przecież, bo tutaj to nie będziemy teraz, że może tylko środkowe, bo skoro na zewnątrz niby nie wychodził ten olej, no to można by przypuszczać, że tylko pomiędzy kanałami, natomiast no już cały zestaw plus łożyska. Tutaj te łożyska trzeba też wymienić, znaczy trzeba, nie trzeba, bo tragicznie nie są, troszeczkę gdzieś tutaj się w którymś tam miejscu jakby lekko blokuje, no ale to też jest łożysko, które się nie kręci dookoła. One w zasadzie minimalny obrót wykonuje podczas pracy, no ale też są naprężenia na te łożyska, no i gdzieś tutaj jak się tak delikatnie kręci, to gdzieś tam czuć, że coś tam dostaje takiego troszeczkę jakby oporu. Tu mamy nowe łożyska, no nie idzie ich kupić w Akko, przynajmniej tutaj oficjalnie Akko nie sprzedaje tych łożysk, natomiast no, dokładnie to samo łożysko można kupić nie gdzie indziej. I tutaj mamy nowe łożysko. No i tutaj to sobie chodzi ładnie, elegancko, równiutko, bez jakiejś tam nawet lekkiego przyhamowania, natomiast na tym używanym już troszeczkę, no bądź co bądź te 6000 godzin to pracowało. No pewno to też nie bez znaczenia miał drut. Tutaj widać, że troszeczkę ta bieżnia gdzieś już tutaj odciśnięte i też nie jest dookoła, no bo tak jak mówiłem, one się obraca troszeczkę, natomiast no ciśnienie, które wytwarza pompa, no i później na silnik jest przekazywane, to jednak to działa w jakimś tam kierunku, no i troszeczkę w tym miejscu może być ta bieżnia, tutaj widać jakby odciśnięta, no ale to już jest tam, mówię,
akurat z tego powodu to nie trzeba wymieniać, tylko no, jak jest rozebrane, to lepiej to wymienić te łożyska. To nie jest jakiś aż tutaj taki duży koszt, żeby można było, że tak powiem, klienta zabić ceną, a lepiej to zrobić i mieć spokój. Także w tej przekładni tylko wymieniamy te pierścienie uszczelniające plus 3 łożyska na obrotnicy. Oczywiście wymyte całości, przepłukane, tak żeby tam się pozbyć tych wszystkich śladów opiłeczków takich drobnych, no bo to niestety w tym oleju się kąpało, w cudzysłowie kąpało, bo raczej się brudziło. No i ta przekładnia powinna dalej chodzić, no to mam nadzieję, że wszystko będzie ok, no i zobaczymy, jaki to potem przyniesie skutek. A tak to widać serce ciągnika Fendt Vario ML260. Ciągniki różnej mocy mają też większe, mniejsze przekładnie, no i stąd to oznaczenie ML260 to jest taka jak jest w serii 900, w starszych modelach tych takich silnikiem MANA 900 to była przekładnia ML200, no i potem jest 160 jeszcze, także tutaj 180, w zależności od wielkości ciągnika też ta przekładnia jest jakby tutaj większa lub mniejsza, żeby no przeniosła mniejsze czy tam większe obciążenia. Klient był, obejrzał wszystkie elementy te uszkodzone, które tutaj leżą. No z bólem serca, no ale no nie ma innego wyjścia, no jak jednak zdecydować się na wymianę wszystkich tych uszkodzonych części, no bo tutaj no, nie ma innego wyjścia, uszkodzone trzeba bezwzględnie wymienić, a przy okazji części może, które nie do końca powiedzmy jeszcze były uszkodzone, no ale tak jak mamy tutaj ten gruby przewód zasilający główny zawór hydrauliki, gdzie dziś teraz jest wymontowany, natomiast i tutaj widać, że już tam gdzieś się pociło. O, czyli to są już jakieś pierwsze objawy, że ten przewód gdzieś za chwileczkę może całkiem puścić, a teraz jest idealna jakby tam okazja czy dojście, żeby to wymienić, no to też tutaj jest decyzja, żeby te rzeczy powymieniać, czyli wymieniamy to, co jest uszkodzone. Przewód już tutaj leży, nowy, tak jak tu jest przewód paliwowy łączący zbiorniki. Mamy wymienić wszystkie rzeczy uszkodzone oczywiście, no i rzeczy, które są już tutaj, że tak powiem, w jakimś stopniu zużyte, a że tak powiem tak przy okazji są na wierzchu, więc żeby to za jakiś czas nie trzeba było znowu coś tu naprawiać, tak jak na przykład amortyzację zawieszenia kabiny, to od razu mamy też tutaj to zrobić. Olej w układzie hydraulicznym, no bo to też jest spuszczony, plus filtry w układzie hydraulicznym. No i to taka rozsądna decyzja tutaj właściciela, że no skoro jest to już porobione, to trzeba to zrobić i żeby ciągnik dalej pracował. Obudowa się regeneruje w zakładzie, więc myślę, że jutro będzie gotowa. No i wtedy przystąpimy do montażu przekładni, właściwie układu napędu przedniej osi, bo od tego trzeba zacząć. Później obudowę do ciągnika, no i na końcu, może nie na końcu, bo na końcu będziemy zakładać kabinę i robić testy, no ale też będziemy montować to właśnie naprawioną przekładnię ML260. Ładowarki Wacor, maszyny tworzone z pasją przez zespół niemieckich inżynierów z 50-letnim doświadczeniem. To tak dla porównania mamy też tutaj przekładnię właśnie ML200 z ciągnika Fendt 926, silnik MANA. No i tutaj niestety ta przekładnia wygląda w znacznie gorszym stanie niż tam, bo to jak widać i łącznie z tym, że jest obudowa przekładni uszkodzona, w zasadzie tak jak łożysko się sypnęło, no i tak wygląda ładnie zatarty wałeczek od łożyska. No i tutaj niestety narobiło troszeczkę bałaganu i teraz trzeba będzie tu z klientem przeprowadzić poważną rozmowę, co dalej zrobić. Tutaj temperatury tak dostało, że widać, że tu gniazdo tłoczka wypadło, a to siedzi dosyć ciasno, więc temperatura tutaj poszła, to ten element już jest całkowicie cały do wyrzucenia. No i niestety brak części zamiennych.
nowych, no czasami uniemożliwia wykonanie nawet takiej, tutaj ja by się uparł naprawy, no bo budowę też teoretycznie można zregenerować, napawać, wytoczyć, takie rzeczy też się robi, ale no tutaj trzeba będzie przedyskutować z klientem, czy iść w tą stronę i bawimy się w naprawę i regenerację przekładni, czy jednak trzeba niestety będzie odżałować i wymienić całą przekładnię, bo to jest jeden element. Tutaj mamy pierścienie uszczelniające, te pierścienie teoretycznie idzie też kupić. Takie pierścionki są jak małe obrączki, no ale tu jeszcze mamy głowicę i na tej głowicy też niestety tam potem jakby się tam przypatrzeć, są już tutaj ślady zużycia, no więc same pierścienie nie pomogą, należałoby wymienić głowicę. No, powtórzę po raz enty, do znudzenia może, no niestety producent nie przewiduje, żeby nawet autoryzowany serwis ciągników marki Fendt takie części mógł kupić. No i teraz są różne gdzieś tam źródła dostępności tych części. No i taką głowicę teoretycznie można kupić, tak? No, tylko że tu wiadomo, że trzeba wymienić wszystkie 3 głowice, plus ten wałek, plus wszystkie łożyska. Właśnie teraz w przekładni by trzeba przejrzeć i się może okazać, że koszty naprawy nie będą wiele niższe niż zakup przekładni po fabrycznej regeneracji, gdzie się ma pełną gwarancję i w zasadzie no, święty spokój, a ten święty spokój też niestety ma swoją cenę. MultiOne, lider w ładowarkach przegubowych. Mini ładowarka, która zastąpi kilka osób naraz. No jak widać, skrzynię mamy w zasadzie zmontowaną. Pokażę, no sprawdzamy sobie jeszcze, czy to działa. Może nie wszystko będzie widać, ale nie chodzi o to, żeby wszystko zobaczyć. Włącz. Musi troszeczkę tajemnicy jednak pozostać, bo wtedy byłoby mało interesujące, jak się wszystko widziało. No a druga rzecz, to co byśmy kiedyś robili, gdybyśmy wszystko pokazali. No także mamy sprawdzone i na pewno teraz już ten przeciek, który występował pomiędzy kanałami, nie występuje. No i wszystko na to wskazuje, że ta przekładnia jednak będzie żyła przy stosunkowo niewielkich kosztach. Chociaż to też parę tysięcy niestety to kosztuje, no bo uszczelniacze, trochę roboty, no i łożyska, które trzeba było tam przy okazji jakby zamontować, no ale działa i teraz możemy taką przekładnię do ciągnika zamontować. No, mając świadomość, że jest sprawna, a jak długo pochodzi, trudno powiedzieć. No tutaj to wymiana tylko pierścieni uszczelniających nie gwarantuje, że ta przekładnia będzie miała sprawność przez następne parę tysięcy godzin, ale jakiś czas powinna klientowi tutaj posłużyć i powinno to działać. No, przekładnia, obudowa właściwie jest zmontowana, wałek napędu przedniej osi tutaj zamontowany, luz jest ustawiony i tutaj widzimy teraz już po zmontowaniu tutaj wałek atakujący, też łożyska wymienione, przekładnia, obudowa zregenerowana. O, będzie może widać, już tutaj za dużo nie zobaczymy, ale te rzeczy są tutaj pomontowane. I teraz jeszcze przed zamontowaniem korpusu do tylnego mostu zrobimy sobie sprawdzenie, czy na pewno sprzęgło załączania napędu przedniej osi działa poprawnie. No i tutaj taki tam prosty przyrząd, pompkę. Podłączyliśmy przewód do kanału, gdzie normalnie, jeżeli jest napęd wyłączony, jest podawane ciśnienie 20 bar. No i tutaj będzie teraz, o, coś tam widać, za szybko trochę zrobione i chyba kamera nie uchwyciła, ale to możemy odpuścić. O, widać, że sprzęgło powolutku się rusza, czyli luzują się tarczki i napęd nie powinien być przekazywany w tym momencie. No i zaraz zobaczymy, czy się kręci, zobaczymy jakie jest ciśnienie. Oj, się tutaj kurczę
pomału, no, czyli ten zegar jest tutaj mało dokładny. Tam gdzieś nam trochę ciśnienie ucieka jeszcze na połączenie, no bo to jest normalnie to jest w korpusie są króćce. Tutaj troszeczkę tak. No i teraz będziemy robili sobie próbę, czy napęd jest przekazywany, czyli tak. Wałek atakujący się kręci, część sprzęgła się kręci. No a tutaj jak widać wałek napędu stoi. I teraz jak spuścimy ciśnienie, to zobaczymy, czy tak szybko pójdzie kręcić. Chyba nie. O, poszło. Czyli teraz mamy napęd załączony. Teraz mamy napęd załączony, no i widać, że się kręci. Czyli generalnie sprzęgło na pewno działa poprawnie. Luzy dobrze poustawiane i będzie można teraz dopiero to skręcać razem, żeby się niepotrzebnie nie napracować dwa razy. Także przed zamontowaniem lepiej to sprawdzić, zweryfikować, czy oby wszystko działa tak jak powinno działać. No i teraz przekładnia już, obudowa właściwie przekładni pójdzie tutaj do tylnego mostu zamocowana, później zjedziemy obudowę, tutaj zbiornik olejowy, no i pozostałe rzeczy po kolei. Widać, jak tutaj właśnie tym tutaj króćcem jest podawane ciśnienie do rozłączania sprzęgła wałkową. No wiadomo, wszystkie o-ringi trzeba zawsze dać nowe, no bo tutaj to nigdy nie wiadomo tego. Tutaj to jest zasilający króciec, bo blok sterowania jest z tyłu na obudowie tylnego mostu, no a tutaj jest podane właśnie ciśnienie do sprzęgła załączania napędu przedniej osi. Przekładnia, obudowa do tylnego mostu jest zamontowana. Jakiś postęp jest. Pomału idziemy w dobrą stronę. Tutaj mamy już pompy zamontowane układu hydraulicznego. No i też przy okazji, tak jak tam wcześniej mówiłem, trzeba będzie uszczelnić, wymienić zaworek zwrotny. No i teraz było tu lepsze dojście jakby i uszczelnić, wymienić filtr oleju w układzie hydraulicznym. Tutaj w obudowie jest ten filtr, tak teraz go nie widać. Wymienia się go tutaj poprzez tą pokrywę. No i to jest ten nieszczęśliwy zaworek, który gdzieś tam lubi sami puścić. No teraz to się już rozwalił, w zasadzie jest w częściach. Ale co ciekawe, tam był wyciek oleju. No i tu jak widać jakiś geniusz tak zamontował obudowę dolną tutaj od filtra układu hydraulicznego. Dokładnie tak to wyciągnęliśmy. Tu był problem z wyciągnięciem, no bo jak widać tutaj nawalone z silikonu czarnego, oblepione to w zasadzie, a gdy to się wystarczy mieć czystą powierzchnię, dobrze założyć o-ring i raczej tutaj z tym z wyciekiem problemu nie ma. Natomiast jeżeli tutaj się o-ring podwinął, no to cudów nie ma, że gdzieś tam ten olej wylatuje. No i to trzeba będzie tutaj teraz ładnie wyczyścić, założyć nowy o-ring i powinno być ok. A tak jak widać, mówiąc kolokwialnie, nasi tu już byli, ale to jest chyba stara rzecz, więc myślę, że to jeszcze daleko od nas to było robione. No ale mówię, troszeczkę też niedbalstwo takie, albo pośpiech, ale raczej bardziej niedbalstwo. Gdzieś tam pewno ten olej się pojawiał, no to się ratowali, żeby tutaj nawalić ile idzie silikonu, no i mamy taki efekt. Także to też do wyczyszczenia, żeby to ładnie wyglądało, no i tego syfu tutaj nie było, bo to jest zupełnie tutaj niepotrzebne. Także to nowy zaworek założymy i będzie można do całości zjeżdżać ciągnikiem, a później będziemy zakładać przekładnię Vario. No tu troszeczkę jeszcze jest roboty, no bo tutaj po zjechaniu trzeba pozakładać wszystkie przewody układu hydraulicznego, żeby tutaj to wszystko razem postykać, no i troszeczkę, ale jesteśmy już tutaj jakby na dobrej drodze, żeby zakończyć tą naprawę. Promocja firmy Korbanek. Szukaj linku w opisie i komentarzu pod filmem.
Kliknij i odbierz nagrodę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. No, ciągnik prawie że poskładany, prawie, bo tutaj brakuje, widać, zbiornika paliwa. Na razie jest taki prowizoryczny, zamontowany. No ale to robiliśmy tutaj testy ciągnika też, czy gdzieś nie ma jakichś wycieków. No bo tu jak widać tej biżuterii troszeczkę jest. No, tutaj widać nowy przewód, który zamontowany do układu kierowniczego 1. Pozostałe ok. W ciągniku, tak jak tutaj przedni napęd i przekładnia Vario ML260 naprawiane. No i zrobiliśmy sobie próbę bez właśnie tutaj montażu osłon, zbiorników, no żeby w razie W, no też tutaj zobaczyć, czy gdzieś coś, jakiś olej gdzieś nie cieknie na połączeniu jakiejś rurki, czy powietrze gdzieś nie ucieka, no bo też tutaj są przewody układu pneumatycznego. No i tutaj z lewej strony, więc po testach no jest wszędzie sucho, na szczęście, nie trzeba nic dodatkowo jeszcze uszczelniać. Natomiast no tutaj przy okazji tych testów wyszła sprawa, ciągnik też klient mówi, że dosyć, no i faktycznie on trochę dłużej kręcił, tutaj podejrzenie było na wtryskiwacze, ale myślę, że powodem jest no, zanieczyszczenie w układzie paliwowym. Tutaj też po zmontowaniu ciągnika troszeczkę był problem z odpowietrzeniem układu, ponieważ no, tutaj w głowicy filtra wstępnego dosyć dużo zanieczyszczeń. Widać to tam na zdjęciu, które akurat mechanicy zrobili od razu na bieżąco, więc tutaj można zobaczyć te zanieczyszczenia. No i to w związku z tym, że pojawiły się zanieczyszczenia, no to trzeba będzie jeszcze dokładnie wyczyścić, wymyć zbiorniki paliwa, no żeby tam ten syf się nie dostawał, żeby coś tam się nie działo, bo też tutaj jest w filtrze zaworek zwrotny, no i teraz jeżeli tam gdzieś podejdzie jakieś zanieczyszczenie, paliwo się cofa do zbiornika, no i wtedy trzeba faktycznie go dosyć długo kręcić, żeby on silnik uruchomił. Testy zrobiliśmy, tak jak mówiłem, więc przekładnia, co też tutaj widać na filmiku wcześniej, maksymalnie 350 bar. Na wyświetlaczu tam jest pokazane podczas sprawdzania ciśnienia. Natomiast po naprawie, takiej dosyć, bym powiedział, cząstkowej naprawie, bo to nie można powiedzieć, że robiliśmy remont przekładni Vario, wymieniliśmy pierścienie uszczelniające na obrotnicy, no bo tak stwierdziliśmy, że tam jest przeciek taki jakby wewnętrzny, ciśnienie przedostawało się z jednego do drugiego kanału, no i przy okazji te 3 łożyska. No i teraz mamy podczas tutaj testów no, ciśnienie 528. Więc czyli praktycznie prawie, że tak w normie. Pewnie, że tutaj do nominału się nie dojdzie, no bo tu już jednak jakieś zużycie tej przekładni jest, ale myślę, że to jakiś czas przynajmniej ta przekładnia jeszcze pochodzi i nie trzeba tutaj przekładni w tej chwili nic więcej przy niej robić. Też widać na filmie, sprawdziliśmy działanie napędu przedniej osi, więc ciągnik zaparty przodem, no dość taki poważny, mur oporowy i koła przedniej osi się kręcą, czyli napęd działa. Można powiedzieć, że tutaj ta naprawa z sukcesem zostanie zakończona. No, zostało jeszcze, mówię, tutaj troszeczkę tej biżuterii do pozakładania, osłony, zbiorniki paliwa, tutaj akumulator, w miejscu tu jest, widać, leżą przewody akumulatora. To wszystko tu poskręcać. No i jutro myślę, że ciągniczek będzie w pełni sprawny, gotowy do wydania klientowi. No jeszcze te zbiorniki paliwa trzeba będzie tutaj umyć, wyczyścić. Tutaj ten przewód jeszcze mamy do wymiany łączący oba zbiorniki, no bo to praktycznie ten przewód już tu jest troszeczkę też zmęczony, no i to jak już przy okazji zrobić to zrobić to kompleksowo, tak żeby no nie było tu jakichś większych teraz problemów z użytkowaniem
tego ciągnika. Tymczasem serdecznie oczywiście dziękuję za poświęcony czas, za oglądanie filmu na naszym kanale, no i zachęcam do oglądania następnych filmów z naszego kanału.